część jest wyplatana z rurek z papieru ksero, z papieru, przepraszam, z książki telefonicznej, z takim właśnie gęstym nadrukiem. Ja połączyłam dwie rurki tu na środku, ponieważ one są krótsze niż normalne standardowe rurki. Połączyłam za pomocą kleju Magic i układam je tak samo jak dolną część gwiazdę ośmioramienną. Spłaszczam i zaczynam wyplatanie również z połączonych dwóch rurek z tegoż papieru z książki telefonicznej. Zaczynam gdziekolwiek i wyplatam splotem ósemkowym. Najpierw przez 4 najbliższe okrążenia dwie rurki razem to moja rurka osnowy. Jajo u góry jest węższe zdecydowanie niż na środku, dlatego już po 2 rządkach zaczynamy wyplatać ściankę, czyli podnosimy pod lekkim skosem rurki osnowy. Nie jest to kąt prosty, tylko taki skos w granicach pewnie 60% kąta. Po 5 rządkach wyplecionych podwójnymi rurkami osnowy ostatecznie możemy zacząć rozdzielać rurki osnowy na pół i nadal wyplatamy splotem ósemkowym. Po kilku rządkach, a właściwie tutaj już jest wykonanych 9 okrążeń, musimy troszeczkę popatrzeć, czy ten nasz kształt jest właściwy, czy jeśli mieliśmy to, co sobie założyliśmy. Odwróćmy nasze jajo, zobaczmy, czy to wygląda fajnie i zmierzmy odległość, jaka jest przy średnicy. Sprawdźmy, czy jajo będzie pasowało do środka. Wygląda na to, że tak, ale nie możemy już za wiele zaszaleć z szerokością, więc może powoli zacznijmy pleść bardziej w pionie, czyli kciukiem nadajmy kształt rurką osnowy bardziej pod kątem prostym. Na początku dociskamy całość, zobaczmy, jak to wygląda. Jajo jest wykonane. Jest to mniej więcej ta wielkość, o którą nam chodziło. I jeszcze tylko zmierzę średnicę, czy wszystko jest ok, czy jajo wejdzie. Pamiętajcie, że mierzę średnicę zewnętrzną jaja i wewnętrzną koszyka. Wygląda na to, że powinno się zmieścić. A więc wykonujemy zakończenie. Zakończenie takie jak zawsze, tradycyjnie. A więc drut. Podginam. No, może wystarczą 2 plażątki. Wkładam rurkę do środka, nawet nie muszę jej specjalnie ucinać, bo to, co będzie w środku w jaju, nie ma najmniejszego znaczenia. To nie będzie widoczne. Ważne, żeby zewnętrznie wyglądało dobrze. I teraz zakończę bardzo prostym splotem. Tu też nie ma znaczenia, bo to będzie włożone do środka. Z tyłu, za rurką, przed rurką zahaczamy. Za rurką, przed rurką zahaczamy. Prosty splot do zakończenia. Ostatnia rurka musi się zahaczyć o pierwszą. I teraz, przedostatnia, ostatnia rurka wchodzi tutaj w to oczko. I przechodzi pod spodem na zewnątrz i pod 2 rurkami do środka. Przymierzamy. Tadam. Pokazuję, jak ulał. Dam jeszcze kleju. Niech nam się tutaj ładnie przytrzyma. Jajo podeschło. Możemy zabrać się za ozdabianie metodą dekupaż. Dokładnie o dekupażu na koszykach mówię w oddzielnym filmie, jak zrobić dekupaż na koszykach. Tam zobaczycie wiele więcej. W tej chwili po prostu go na tym jaju wykonam. Jajo musi w tej chwili porządnie wyschać. Nasze jajo wyschło, zostało polakierowane. Wystarczy teraz dokleić parę ozdób. Zaczynamy od sizalu. Oczywiście klej na gorąco nam tu bardzo ułatwi sprawę. Musimy go przykleić w dłuższych miejscach, żeby pozasłaniał te nasze łączenia. I teraz jeszcze parę ozdób z przodu. I właściwie nasze jajo gotowe. Kochani, aby wykonać jajo, które jest otwierane, musicie również zrobić 2 części, czyli górę jaja i koszyk dolny. Natomiast zacznijcie wyplatanie od góry.
dlatego że jest to większa część i łatwiej dopasować mniejszą część, czyli koszyk dolny, do tej większej. A pamiętajcie, że one muszą dokładnie do siebie pasować. Także tu nie ma dowolności, tu naprawdę musicie dopasować dół, tak, żeby swobodnie nachodził na górną część, czyli na jajo. Zdobimy tak samo jak poprzednie, scissarem, jakimiś kokardkami. Troszeczkę inaczej wykończony jest środek, tu już trzeba zrobić to dokładnie i ładnie. Rurki są wplecione w ściankę i później równiutko ucięte, takie najprostsze zakończenie. Natomiast do dolnego koszyka dołożona jest wstążka, jest to jeden kawałek wstążki długości około 60-70 cm. Tak ta wstążka przebiega, żeby część z niej wychodziła na dole, na spodzie koszyka. To znaczy zaczynamy od jednej strony, wkładamy od zewnątrz przez środek, później ta wstążeczka wychodzi na zewnątrz, przechodzi przez dół koszyka, znowu wchodzi od spodu do środka, przechodzi wzdłuż ścianki i wychodzi na zewnątrz. Także mamy dwie równe części, one są tutaj ruchome, je można sobie przesuwać. Dwie części wstążki po dwóch stronach koszyka. Ten nasz scissor troszeczkę skręcam. Nadmiar ucinam po skosie, wtedy on ładniej wygląda. Oczywiście to jest tylko moja propozycja dekoracji. Możecie to jajo sobie ozdobić tak, jak Wam się podoba. I wszystko to, co jest niepotrzebne, poucinać. Jajo troszeczkę wchodzi, a reszta scissoru zostaje na zewnątrz. Takie małe kokardki przygotowałam już wcześniej. Kładę odrobinę kleju i przyklejam je w 4 miejscach. Później, kiedy to jajo zostanie wręczone, opróżnione ze słodyczy, które znajdują się w środku, tą wstążkę można absolutnie całkowicie usunąć, wysunąć i będzie to zwykły koszyk, który może być używany również do innych celów. A w momencie, kiedy przygotowujemy wielkanocny podarek, wkładamy prezencik czy słodycze do środka, nakładamy górną część i całość związujemy wstążką, która ma to wszystko utrzymać w ryzach, a jednocześnie stanowi taką część również ozdobną naszego jaja niespodzianki. Mam nadzieję, że wykonanie wielkanocnego jaja nie sprawiło Wam zbyt wiele trudności, a jest to naprawdę wspaniała ozdoba wielkanocna, która może być również nietypowym super prezentem. I do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!